Uważam, że do leczenia chorób warto podchodzić holistycznie, czyli zwrócić również uwagę na niektóre metody niefarmakologiczne, które mogą okazać się pomocne. I w tym odcinku powiem Państwu o leczeniu uzdrowiskowym, czyli szeregu zabiegów, których zadaniem jest przywrócenie zdrowia w trakcie lub po przebytej chorobie. Jedną z form leczenia uzdrowiskowego są kąpiele borowinowe, które w naszym kraju cieszą się dość sporą popularnością. Dla osób, które tego nie wiedzą, tylko powiem, że borowina to jedna z odmian leczniczego torfu, która powstaje na skutek rozkładu roślin w warunkach dużej wilgotności przy jednocześnie mało natlenowanym środowisku. Działanie lecznicze borowiny wynika z obecności w niej różnych związków mineralnych i kwasów organicznych. Mam tu na myśli m.in. kwas huminowy, bituminy, związki krzemu i glinu, ligniny, a także siarczan potasu, magnezu i wapnia. Myślę, że kąpiele borowinowe kojarzą się wielu widzom z działaniem odprężającym i relaksującym. O ile rzeczywiście jest to prawdą, o tyle spodziewam się, że dla części osób pewnym zaskoczeniem może być fakt, że borowina oddziałuje na nasze ciało w oparciu o wiele różnych mechanizmów działania i wykazuje szersze właściwości prozdrowotne. Badacze wskazują, że składniki w niej obecne rozszerzają naczynia krwionośne, pobudzają działanie mięśni gładkich, zwiększają wydzielanie hormonów jajnikowych, nadnerczowych i przysadkowych, zwiększają miejscowe przekrwienie, przyspieszają procesy regeneracyjne w tkankach, obniżają poziom cząsteczek prozapalnych, nasilają przemianę materii, w tym wspomagają usuwanie substancji toksycznych z organizmu, a także działają bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Jednym z głównych wskazań do stosowania kąpieli borowinowych są problemy zdrowotne z układem mięśniowo-szkieletowym. Dla przykładu obszerna praca naukowa z 2021 roku obejmująca swoim zasięgiem 21 badań pokazała, że wspomniane kąpiele borowinowe pomagają złagodzić ból i sztywność stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Autorzy wspomnianej publikacji jednoznacznie zasugerowali, że terapia ta jest nieinwazyjną, wolną od powikłań metodą leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawów. Co prawda nie może zastąpić ona leczenia konwencjonalnego, natomiast stanowi jego wartościowe uzupełnienie. W innej zaś publikacji możemy przeczytać, że kąpiele borowinowe przynoszą również podobne korzyści zdrowotne osobom cierpiącym na łuszczycowe zapalenie stawów. Poza tym eksperci zalecają stosowanie zabiegów borowinowych u pacjentów zmagających się z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, chorobami reumatycznymi mięśni, a także neuralgiami i przewlekłymi nerwobólami. Oczywiście jak zawsze należy też pamiętać o przeciwwskazaniach. Jeśli chodzi o kąpiele borowinowe, to przeciwwskazaniem są m.in. stany zapalne w okresie ostrym, niewydolność krążeniowo-oddechowa, nadciśnienie lub zbyt niskie ciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca, choroby nerek, cukrzyca, a ponadto ciężkie choroby układu oddechowego. Skoro mowa o zabiegach borowinowych, to od razu dwa słowa powiem również o zabiegach solankowych, które są nie mniej popularne. Ich skuteczność działania opiera się na dość prostym mechanizmie działania, a konkretnie na efekcie terapeutycznym soli. Mówiąc konkretnie, w trakcie kąpieli solankowej sól przenika do skóry, gromadząc się w warstwie rogowej naskórka. Tam z kolei oddziałuje ona na receptory czuciowe i w ten sposób wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, co dalej przekłada się na konkretne efekty kliniczne. Ogólnie badacze wskazują, że kąpiele solankowe pomagają uregulować ciśnienie tętnicze, poprawiają krążenie obwodowe, pobudzają przemianę materii, zmniejszają pobudliwość układu nerwowego, a także sprzyjają rozluźnianiu mięśni szkieletowych. Zdaniem ekspertów wskazaniem do zastosowania kąpieli solankowych są m.in. przewlekłe choroby zwyrodnieniowo-zapalne stawów i kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia krążenia obwodowego, choroby skóry w tym łuszczyca, a także przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok. Po zabiegi solankowe nie powinny z kolei sięgać m.in. osoby z nadczynnością tarczycy, niewydolnością krążeniowo-oddechową, zaostrzeniem chorób przewlekłych, chorobami przebiegającymi z gorączką, chorobami nowotworowymi czy epilepsją. Wartościowym rozwiązaniem są również kąpiele radonowe. Radon to jeden z pierwiastków, którego produkty rozpadu są źródłem wysoce energetycznego promieniowania alfa, które jest potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Jednakże okazuje się, że bardzo niewielkie dawki promieniowania jonizującego przynoszą pewne korzyści zdrowotne. Dla przykładu naukowcy uważają, że pobudzają one procesy naprawcze ludzkiego materiału genetycznego, czyli DNA.
Ponadto warto wiedzieć, że zabiegi z wykorzystaniem radonu, w tym wspomniane kąpiele, skutkują pozytywnym rozszerzeniem naczyń krwionośnych, a co za tym idzie obniżeniem ciśnienia tętniczego i polepszeniem ukrwienia narządów wewnętrznych. Na przykład z uwagi na to, że radon poprawia ukrwienie nerek, to wiąże się to z usprawnieniem wydalania moczu. Do tego radon pobudza uwalnianie hormonów steroidowych, za sprawą czego działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Dla przykładu dotarłem do jednego z badań, w którym jego autorzy potwierdzili, że stosowanie wspomnianych kąpieli łagodzi ból u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przy czym warto dodać, że efekt ten był na tyle zadowalający, że pozwolił na zmniejszenie dawki przyjmowanych leków przeciwbólowych. Eksperci wskazują też, że radon sprzyja wzrostowi wydzielania testosteronu i wykazuje pozytywny wpływ na płodność u mężczyzn. Jak chodzi zaś o panie, to kąpiele radonowe znajdują zastosowanie w łagodzeniu menopauzy, a także w niedoczynności jajników. Do tego na kąpielach radonowych skorzystają osoby zmagające się z chorobami zwyrodnieniowymi stawów, kręgosłupa, a także w stanach po urazach i złamaniach. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Spośród zabiegów medycyny uzdrowiskowej warto wspomnieć również o krioterapii, czyli inaczej o zimnolecznictwie. Należy wiedzieć, że obniżenie temperatury ciała pociąga za sobą wiele różnych efektów fizjologicznych. Nie wdając się w szczegóły, mogę powiedzieć, że po zabiegu krioterapii dochodzi m.in. do wzrostu ukrwienia narządów wewnętrznych, pobudzenia przemiany materii, w tym skuteczniejszego usuwania szkodliwych produktów metabolizmu, drenażu chłonnego przestrzeni międzykomórkowej, czego efektem jest ustępowanie obrzęków, a także ma miejsce zmniejszenie spastyczności mięśni. Ponadto po krioterapii pacjenci zgłaszają też zmniejszenie uczucia zmęczenia, a także poprawę nastroju. Przeprowadzone badania potwierdziły też, że zastosowanie krioterapii pozwala złagodzić objawy depresyjne. Do tego należy wspomnieć, że zabiegi krioterapii przynoszą efekt przeciwbólowy. Wynika on z kilku mechanizmów działania. Mam tu na myśli przede wszystkim zmniejszenie stanu zapalnego i obrzęków, jak również spowolnienie przewodzenia impulsów nerwowych we włóknach bólowych. Z tego też względu krioterapia może przynieść korzyści osobom zmagającym się z dną moczanową, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową stawów, zespołem bólu mięśniowo-powięziowego, a także pomaga ona w przebiegu przewlekłego bólu krzyża i fibromialgii. Co ciekawe, literatura fachowa dowodzi też, że krioterapia sprzyja zniszczeniu wolnych rodników, co skutkuje zmniejszeniem stresu oksydacyjnego. I jest to bardzo ważny fakt, ponieważ jak już wielokrotnie wspominałem na swoim kanale, to właśnie nadmiar wolnych rodników tworzy środowisko dla rozwoju wielu chorób metabolicznych. I tu muszę zaznaczyć, że działanie terapeutyczne, o którym mówię, ma miejsce przede wszystkim właśnie po zaprzestaniu działania zimnem, a nie w trakcie samego zabiegu. Jak chodzi zaś o przeciwwskazania do stosowania krioterapii, to zwykle wymienia się tu niewydolność krążeniowo-oddechową, stany pozawałowe, chorobę Raynaуда, nadwrażliwość na zimno, stany gorączkowe, ostre choroby infekcyjne, a także otwarte rany i owrzodzenia. W niektórych ośrodkach uzdrowiskowych powszechnie stosuje się również tzw. magnetoterapię. Jest to pewna forma zabiegów, w której wykorzystuje się zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości. Zdaniem fachowców magnetoterapia to naturalna metoda lecznicza, która może być stosowana jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, takich jednostek chorobowych jak zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa, osteoporoza, choroba niedokrwienna serca, polineuropatię czy udary mózgu. Dodatkowo znajduje ona zastosowanie w trudno gojących się ranach, owrzodzeniach i zespołach bólowych. Dla przykładu, w przypadku osteoporozy magnetoterapia pomaga odtworzyć ubytki masy kostnej, wspomaga gojenie i łagodzi ból związany ze świeżym złamaniem kości, zaś po przebytym udarze mózgu poprawia stan neurologiczny i sprzyja zwiększeniu siły mięśniowej. Zagłębiając się w literaturę fachową, znalazłem również informację, że magnetoterapia łagodzi dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu i tym samym podnosi komfort życia pacjentów zmagających się z tym nieprzyjemnym problemem. Do tego magnetoterapia wykazuje pewne działanie przeciwbólowe.
Taki efekt został zaobserwowany m.in. w przypadku osób z chorobą zwyrodnieniową stawów ręki. Pomimo tego, że na stosowaniu magnetoterapii może skorzystać stosunkowo dużo osób, to muszę zaznaczyć, że istnieją co do niej pewne przeciwwskazania. Zaliczam tu przede wszystkim osoby, które mają wszczepione implanty elektroniczne, kobiety ciężarne, osoby z nadczynnością tarczycy, a także osoby zmagające się z krwawieniami z przewodu pokarmowego i narządów wewnętrznych, epilepsją i ciężkimi infekcjami, którym towarzyszą stany gorączkowe. W mojej ocenie warto zainteresować się również krenoterapią, czyli kuracją pitną polegającą na spożywaniu wód leczniczych. Jako ciekawostkę dodam, że krenoterapia to jedna z najstarszych metod leczenia uzdrowiskowego, która bardzo często jest realizowana w specjalnych pijalniach wód mineralnych. Przy czym należy wspomnieć, że wody lecznicze są również coraz częściej dostępne w formie butelkowanej i można nabyć je w różnych sklepach. W związku z tym krenoterapię można prowadzić w warunkach domowych, przy czym dobór wody leczniczej, jak również jej dawkowanie, powinno być uzgodnione z lekarzem. W zależności od rodzaju wody krenoterapia znajduje szerokie zastosowanie we wspomaganiu leczenia konkretnych chorób. Dla przykładu woda Zuber zwalcza nadkwasotę i jest zalecana we wspomaganiu leczenia choroby wrzodowej żołądka, dyny moczanowej, a także niedoczynności tarczycy. Z kolei woda Słotwinka jest zalecana w schorzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ponieważ zawiera magnez i lit, czyli pierwiastki, które łagodzą stany stresowe oraz nadmierną pobudliwość i ogólnie które to poprawiają kondycję psychiczną. Z kolei z uwagi na wysoki poziom wapnia jest ona zalecana również osobom po urazach i złamaniach, a także osobom starszym. Wskazaniem zaś do spożywania wody o nazwie Józef są choroby dróg moczowych i nerek, choroby reumatologiczne, jak również wysokie stężenie glukozy we krwi i wysoki poziom kwasu moczowego. Oczywiście wód leczniczych mamy o wiele więcej i odsyłam Państwa na strony internetowe ich producentów, aby dokładnie sobie przeczytać o ich właściwościach zdrowotnych i wskazaniach do stosowania. Dodam tylko, że innymi wodami leczniczymi są np. Jan, Wielka Pieniawa, Dąbrówka, Mieszko, Franciszek czy Henryk. Osobiście uważam, że wody lecznicze mogą być cennym wsparciem dla naszego zdrowia. Przy czym, tak jak wspomniałem, najlepiej stosować je po konsultacji ze specjalistą. W zakresie leczenia uzdrowiskowego znajduje się też sonoterapia, czyli terapia ultradźwiękami. Przy czym oczywiście mowa tu o stosowaniu bezpiecznych leczniczych dawek natężenia ultradźwięków. Na skutek działania fali ultradźwiękowej dochodzi do szeregu korzystnych zmian na poziomie tkanek i komórek naszego ciała. Dla przykładu efektem tego typu zabiegów jest rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych, nasilenie angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych, czy też poprawa wytrzymałości i rozciągliwości włókien kolagenowych. W praktyce sonoterapię najczęściej stosuje się w leczeniu dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów czy ból mięśniowo-powięziowy. Dla przykładu obszerna praca naukowa z 2022 roku dowiodła, że terapia ultradźwiękami pomaga złagodzić ból i przywrócić sprawność stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Jak możemy przeczytać też w jednej z polskich publikacji naukowych, przeprowadzone badania potwierdziły, że sonoterapia zmniejsza odczuwanie bólu i zmniejsza częstotliwość jego występowania u osób zmagających się z tzw. ostrogą piętową. Sonoterapii nie stosujemy z kolei w przypadku ciąży, zaburzeń krzepliwości krwi, zakrzepicy, żylaków, zaawansowanej choroby naczyniowej czy u osób, które mają rozrusznik serca lub inne implanty zlokalizowane w okolicach prowadzonego zabiegu. Wśród niefarmakologicznych metod leczniczych mamy też laseroterapię, w której wykorzystuje się przede wszystkim niskoenergetyczne promieniowanie laserowe. W przebiegu laseroterapii dochodzi do pochłaniania wiązki fotonów, czyli małych porcji energii przez tkanki naszego ciała. Nie wdając się w biochemiczne szczegóły, mogę powiedzieć, że laseroterapia powoduje szereg efektów fizjologicznych. Dla przykładu nasila ona produkcję ATP, czyli wysokoenergetycznych cząsteczek, wpływa na metabolizm neuroprzekaźników takich jak serotonina i endorfiny, stymuluje funkcjonowanie układu odpornościowego, nasila przebudowę macierzy pozakomórkowej, a także zwiększa ruchliwość i proliferację komórek. W rezultacie laseroterapia jest pomocna w przyspieszaniu gojenia się ran i owrzodzeń, leczeniu niektórych chorób skóry, a także z uwagi na jej możliwe działanie przeciwbólowe jest ona wykorzystywana w problemach zdrowotnych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.
Dla przykładu w ostatnich kilku latach pojawiło się wiele prac naukowych, które dowiodły, że laseroterapia sprzyja złagodzeniu bólu, jak również zmniejszeniu sztywności i poprawie funkcjonowania stawów, na przykład w przypadku osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów. W dzisiejszym zestawieniu postanowiłem uwzględnić również elektroterapię, a konkretnie jedną z najbardziej znanych jej form, czyli przezskórną elektryczną stymulację nerwów, której skrótowa nazwa to TENS. Metoda ta opiera się na pobudzaniu nerwów impulsami prądu, które przepływają przez skórę. Najważniejszą korzyścią osiąganą dzięki zastosowaniu prądów TENS jest zauważalny efekt przeciwbólowy. Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że wspomniana elektroterapia pozwala zredukować ból u pacjentów z przewlekłym bólem krzyża, zaś skuteczność działania jest na tyle zadowalająca, że niejednokrotnie pozwala na zmniejszenie dawki przyjmowanych leków przeciwbólowych. W innej zaś publikacji możemy przeczytać, że prądy TENS znacząco łagodzą ból i przywracają zdolność do poruszania się u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Do tego, jak wykazali naukowcy, elektroterapia pomaga złagodzić nerwoból nerwu trójdzielnego, jak również zmniejszyć ból u pacjentek z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem, a także u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym, neuropatią cukrzycową oraz fibromialgią. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że w literaturze fachowej znajdziemy również przesłanki, które wskazują, że omawiana przezskórna elektryczna stymulacja nerwów pomaga niektórym osobom w złagodzeniu szumów usznych. Jeśli ten materiał się Państwu spodobał i chcieliby Państwo, abym na kanale poruszał inne niefarmakologiczne metody leczenia, to proszę o taką informację w komentarzu pod filmem. Wówczas postaram się przygotować kilka takich programów. A jeśli mają Państwo swoje własne doświadczenia co do stosowania zabiegów charakterystycznych dla medycyny uzdrowiskowej, to zachęcam, aby również i nimi podzielić się pod filmem. Korzystając zaś ze sposobności, chciałbym zaprosić Państwa jeszcze do obejrzenia programu, w którym opowiadam o różnych czynnościach poprawiających krążenie w mózgu i aktywizujących ten organ, które jednocześnie pomagają usprawnić jego działanie. Aby się zapoznać z tymi wskazówkami, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.